Witam serdecznie w dniu dzisiejszym. Jestem po modyfikacji zasilania zbiornika ciepłej wody użytkowej. Na chwilę obecną zbiornik został wygrzany do temperatury 40 stopni. Pompa jest w fazie uruchomienia. Teraz grzeje na CO. Całe przełączenie zarządza ten zawór AZV, Afrizo, który odpowiada za wygrzanie zbiornika ciepłej wody użytkowej bądź przełączenie na bufor. W tej chwili jest pozycja B, czyli bufor, a w pozycji A, jak nam się przestawi ten siłownik na grzanie ciepłej wody użytkowej w zasobniku, to będzie jedno z tych ramion wskazywało nam, będzie w pozycji A tutaj. Jedna z wypustek, tak, bo jest taki trójkącik. Teraz pokazuje B, czyli bufor, A zasobnik ciepłej wody użytkowej. Tak to wygląda. Zaraz Wam powiem, jak to podłączyłem według schematu elektrycznego dołączonego do tego zaworu. No i co? Po dłuższym przemyśleniu trzeba było zastosować zbiornik z naczyniem przeponowym. Mamy 5 barów instalacji. Pięć barów jest w instalacji. Teraz fizycznie jest 3 bary. Podbija do 5. Nie wiem, czym to jest spowodowane, naporem ze zbiornika tej ciepłej wody użytkowej. Tutaj pokrótce przedstawię Wam. To jest podłączone na PEX-ie, żeby kompensować sobie różnicę właśnie objętości. Po wygrzaniu zbiornik zwiększa, woda w zbiorniku zwiększa objętość i przez to potrzebne jest takie naczynie przeponowe. Tutaj mamy zawór zwrotny, kierunkowy, tak, żeby nam się ciepła woda nie cofała do zasilania zimnej wody. No i nadmiar objętości tej podgrzanej wody idzie sobie tym teksem do belki, która jest połączona tutaj z tą membraną, z tym zbiornikiem, z manometrem i z zaworem bezpieczeństwa. Zawór bezpieczeństwa jest 6 bar. Tutaj mamy przelew, taki zawór stary założyliśmy w razie jakby trzeba było zrobić test, żeby nie puszczał po ścianach ani po posadce. Idzie to do kratki ściekowej, tej do kanalizacji. O, teraz ktoś pobiera wodę w mieszkaniu i spadło do 4 barów. Spada do 3,5. Tak to wygląda. Dzięki takiej konfiguracji, dzięki temu zaworowi zwrotnemu mamy zabezpieczenie, że nie cofa nam się to ciepła woda do zimnej wody. Teoretycznie to zalecane jest, żeby zamontować takie coś. Tutaj macie pojemność 24,1 tego zasobnika ciepłej wody użytkowej. Tak to wygląda. Tutaj mamy temperaturę na tym zbiorniku. I co? I przedstawię Wam podłączenie zaworu 3-drogowego AZV. Tutaj według schematu mamy zasilanie neutralny i fazowy. Trzeci to jest sygnałowy i ten trzeci przewód
Te dwa przewody, neutral i fazowy, pobrałem sobie z gniazdka, z sieci. Sprawdziłem, który przewód. Tutaj z lewej strony mam fazowy, tutaj jest neutralny z prawej. Kolorami odwrotnie wychodzi, ponieważ no tak jest usytuowane w gniazdku. To tutaj mamy fazowy przewód, neutralny, stałe zasilanie tego zaworu AZV. I trzeci kabel, ten żółto-zielony, tu widać końcówkę, bo to jest zaizolowane. To jest kabel sygnałowy z pompy ciepła. I ten kabel podpiąłem pod rozdzielnię według schematu. Mamy tutaj ten schemacik. Nie wiem, czy złapiemy ostrość. O, teraz to będzie. I pod pozycją trzecią, tak, zawór ciepłej wody. I tutaj ten kabel sygnałowy podłączyłem w rozdzielni z pompy ciepła. To jest kabel sygnałowy do tego zaworu AZV, Afrizo. Działa poprawnie. Jak to działa? W momencie, kiedy pompa ciepła będzie zagrzewać zbiornik ciepłej wody użytkowej, to na tym przewodzie mamy fazę 230 V. Na tym sygnałowym pojawia się 230 V. Na tym zacisku z pompy ciepła, który Wam pokazywałem. Zawór, trzecia pozycja, tak. Zawór ciepłej wody. Tu pojawia się w momencie, kiedy jest sygnał grzania zbiornika ciepłej wody użytkowej. Mamy dodatkową fazę. Tutaj jest przewód fazowy i tu też się pojawia faza. I wówczas ten siłownik przestawia się automatycznie na pozycję A, czyli na zasobnik ciepłej wody użytkowej. W momencie, kiedy bufor osiągnie zadaną temperaturę 40 stopni, w moim przypadku ciepłej wody użytkowej, tak, no to on po osiągnięciu tej temperatury wraca do pozycji P, czyli na bufor, czyli zasilanie bufora następuje. W tej chwili po wygrzaniu ciepłej wody użytkowej pompa jest w fazie przestoju. No bo musi spaść temperatura, żeby się uruchomiła. Nie jest zimno na dworze, także to chwileczkę trwa. Prawie godzinę czasu mamy przestoju, nie ma takiego odbioru tej energii. Pompa nie pracuje przez tą godzinę. Mamy 30 stopni na zasilaniu, idzie na grzejniki. Pompka obiegowa cały czas pracuje, ta IBO druga, która zasila wszystkie grzejniki w domu. No i to powoduje, że nie ma takiego odbioru, bo jeszcze jest ciepło na dworze. Teraz pompa się uruchomiła, ona pracuje, tak. Mamy 1500 W poboru. Pompa włączona, idzie teraz na bufor, ogrzewa sobie buforek i na zasilanie grzejników. Także po zastosowaniu naczynia tego przeponowego z grupą bezpieczeństwa 6 bar załatwiło problem wyrzucania tego. To musi być, bo to jest potrzebne, taki zbiornik. Przy nagrzewaniu się zbiornika ciepłej wody użytkowej, tego tutaj 250 litrów, no to 1/10, 10%, tak, pojemności tego zbiornika musi mieć ten zbiornik, aby ta przepona prawidłowo pracowała, żeby miała możliwość nagromadzenia tej
wody, która od czasu do czasu powinna być wygrzana do wysokiej temperatury, bo przy 40 stopniach to jest nieduży wzrost ciśnienia, ale jak wygrzewamy zbiornik ciepłej wody użytkowej do wyższej temperatury, żeby zabić bakterie, to powoduje większą rozszerzalność i zwiększanie objętości, więcej tej wody mamy i ona tutaj właśnie te naczynie musi skompensować. Jaki problem napotkałem przy tym? Nie mogłem odpowietrzyć instalacji. Zastosowaliśmy taki odpowietrznik ręczny na razie, żeby odpowietrzyć tą wężownicę ze zbiornika ciepłej wody użytkowej. Ona ma 3 m2 chyba pojemności powierzchni. No i ciężko jest wyzbyć się tego powietrza z układu. Trzeba było tym po zdjęciu zaworu AZV. Ręcznie przestawiałem tutaj na funkcję grzania, tak, kluczem takim nastawnym, bo nie wolno tutaj kręcić tym, bo dojdzie do uszkodzenia zaworu tego siłownika. Ściągamy zabezpieczenie z tyłu i ręcznie przestawiałem sobie kluczem nastawnym góra-dół, żeby wyzbyć się powietrza z tych układów. Jeszcze nie do końca jest to jakaś banieczka powietrza, słychać, że chodzi. To jest tylko doraźne zastosowanie na chwilę obecną, żeby uruchomić zbiornik. To zostanie przerobione na odpowietrznik automatyczny. Wyżej jest niż te rury punkt, niż rury od pompy ciepła, zasilanie, powrót, tak. Także to pozwoliło odpowietrzyć, no nie do końca, tak, bo ciężko jest wyzbyć się tego powietrza. Dziś krąży jakaś banieczka jeszcze mała, ale dało radę, działa poprawnie. Pompa pracuje. Działa poprawnie, zawór się przestawia automatycznie. Także możecie śmiało zastosować takie podłączenie. Ja zastosowałem sobie tutaj ten przewód zasilający, jakiś tam stary, wykorzystałem z urządzenia jakiegoś. Podpiąłem pod ten zawór fazowy, neutralny, a to jest sygnałowy trzeci przewód, który idzie pod trzeci zacisk hot water valve w pompie ciepła, tak. I w momencie, gdy pompa daje sygnał na grzanie ciepłej wody użytkowej, to na tym przewodzie pojawia się faza, tak, mamy 230 V, tutaj też mamy 230 V, a tu jest neutral i wówczas ten siłownik się przestawia na pozycję A. Teraz jest pozycja B jak bufor i zasilamy bufor i grzejniki. Działa poprawnie takie podłączenie, nie trzeba żadnych przekaźników. Zamiast tej wtyczki możemy zastosować przyłącze tych przewodów pod pompę ciepła. W tym miejscu tutaj możecie się podłączyć fazowy i neutralny. Zasilanie, główne zasilanie pompy, to w tym miejscu możecie dać te przewody od tego zaworu 3-drogowego, żeby on był cały czas zasilany. Z tych gniazd możecie. Ja wykorzystałem sobie gniazdko, bo łatwiej mi było. Dzisiaj też deszcz padał. Nie pozwolił mi tam, żeby robić coś przy pompie, dlatego zastosowałem takie rozwiązanie. To jest bez różnicy, czy zasilimy z gniazdka z sieci, czy... Tylko sprawdziłem sobie, tak jak wcześniej mówiłem, że z lewej strony mamy tutaj przewód fazowy, z prawej neutralny. Kolorami się nie zgadza, jak widzicie jest niebieski z brązowym, bo tak wychodzi, tu jest na niebieskim faza do brązowego przewodu fabrycznego z zaworu 3-drogowego i tutaj brązowy z niebieskim neutral. Słychać powietrze jeszcze jak chodzi, ale ciężko jest to odpowietrzyć przez taki
To jeszcze zostanie przerobione, żeby tutaj wstawić, myśleliśmy, trójnik i zostanie przedłużenie, żeby nie było takiego obejścia, bo tu też jest taka ślepa kiszka, można powiedzieć, która powoduje, że to powietrze nie chce wyjść. Będzie prosty odcinek bezpośrednio, będzie łatwiej odpowietrzyć. Odpowietrznik automatyczny zastosujemy, bo nie mieliśmy tutaj, to poszedł taki ręczny, manualny. Zrobiło robotę, bardzo ciężko było odpowietrzyć, ale działa. Zbiornik wygrzany do 40. Tam już trochę było używane wody, to ta temperatura troszeczkę spadła. Histerezę mam ustawioną ciepłej wody użytkowej na 2 stopnie, żeby nie wychłodzić tego zbiornika, bo nie jest zagrzany do wysokiej temperatury, do 45, tylko do 40 stopni. No to po prostu mamy histerezę 2 stopnie. Pojemność zbiornika jest 250 litrów i tutaj odkręcenie kranu, umycie naczyń czy cokolwiek nie robi wrażenia na nim. Tak szybko temperatura nie spada, to nie jest zbiornik 160 litrów. Dlatego warto zastosować duży zbiornik, żeby to nie było przełączania między funkcją grzania na ciepłą wodę użytkową, a centralne ogrzewanie. Tutaj duża pojemność zbiornika pozwoli na większe przestóje. Można zrobić histerezę wyższą na 3 stopnie, na 5 stopni, ale to wtedy spowoduje, że ta woda będzie wychłodzona do niższej wartości. Bo jak to działa? To działa tak, że mamy ustawione 40 stopni, osiąga 40 stopni i wyłączy pompę ciepła, przestawia ten zawór AZV i pompa jest w momencie oczekiwania na funkcję grzania albo po prostu grzeje od razu po przeliczeniu sobie parametrów, sprawdzeniu przepływu. Tak to funkcjonuje. Działa poprawnie takie podłączenie, nie ma z tym żadnych problemów, nie trzeba stosować żadnych przekaźników dla tej konfiguracji. Bardzo prosta sprawa z podłączeniem tego zaworu 3-drogowego. Bo według schematu, jeszcze Wam powiem, według tego schematu, co tutaj mamy, tak, pod pozycją drugą mamy zawór do grzania podłogi, tak, w opisie jest neutralny i to są przewody fazowe i w momencie, kiedy pompa jest na grzanie bufora, to tutaj mamy napięcie. W momencie, kiedy pompa jest w fazie grzania zbiornika ciepłej wody użytkowej, to tu pojawia się napięcie, a tutaj znika. Neutralny jest stały, czyli te napięcia się zmieniają tylko stronami, tak? I dlatego zawór 3-drogowy należy zasilić z głównego tutaj przyłącza, pod które jest podpięty główny kabel zasilający pompy ciepła, albo tak jak ja to zrobiłem z gniazdka według tego schematu producenta, neutralny, brązowy, fazowy i trzeci to jest sygnałowy. W momencie, kiedy pojawi się na trójeczce napięcie 230 V, czyli mamy dwie fazy tu i tu, to ten zawór się przełącza w lewo albo w prawo. Tak to działa. A jeżeli podłączylibyśmy sobie tutaj, tak jak jest na schemacie, czyli neutralny i fazowy, mamy zasilanie wtedy zaworu 3-drogowego i w momencie, kiedy pompa da sygnał na grzanie ciepłej wody użytkowej, czyli pojawia się tutaj napięcie, ale tu znika. Nie mamy tutaj w tym miejscu fazy i zawór 3-drogowy przez to nie działa. Mamy tylko stały neutralny, a tutaj
znika napięcie i przychodzi na ten pin trzeci. Tak to jest zrobione, bardzo prosto, nie ma żadnej filozofii. Jak sobie już to przestudiowaliście, o co tutaj chodzi, nie trzeba żadnych przekaźników stosować. Zbiornik ciepłej wody użytkowej o tej pojemności z tym naczyniem w takiej konfiguracji działa poprawnie, nie ma upustu ciśnienia. Co mogę dodać? W sumie już finał roboty. Zostało jeszcze poprawić tutaj ten odpowietrznik bufora, żeby można było go automatycznie odpowietrzyć, żeby nie trzeba było stać tu ręcznie, wypuszczać tego powietrza. Musi się to robić z automatu, bo przez grzejniki nie pójdzie taka ilość powietrza. Najgorzej odpowietrzyć tą wężownicę ze zbiornika ciepłej wody użytkowej. Bardzo duża powierzchnia tego wymiennika powoduje, że dużo powietrza jest w środku. Nie mamy żadnych zaworów tutaj przy tym zbiorniku. I to robi taką, a nie inną robotę. Nie jest łatwo. Pokażę Wam jeszcze na zewnątrz, jak zrobiłem sobie. Ociepliłem te wszystkie rury, zasilanie i powrót. Jest już wszystko owinięte, tak jak ma być. Odizolowane kauczukiem. Jeszcze został tylko przewód zasilający. Pracuje sobie. Także to wszystko na dziś. Dziękuję za uwagę i do następnego. Cześć.